Powiedz mi, czy to znasz. Spotkasz się z przyjaciółką, która ma bardzo zły dzień i po godzinie takiego spotkania ona czuje się o wiele lepiej, a ty czujesz się naprawdę bardzo kiepsko. Albo wchodzisz rano do pracy i od razu, bez wymiany żadnych słów, wiesz o tym, że coś się dzieje, jest jakieś napięcie i właściwie do końca dnia to napięcie już w sobie nosisz. Nawet jak wracasz do domu, to nadal gdzieś w sobie wsiąka w ciebie ta energia, te emocje i jakoś nie chcą z ciebie wyjść. To jest takie życie, które bardzo często gdzieś kolokwialnie określamy, że jestem gąbką, że emocje innych ludzi działają na mnie jak na gąbkę, że to gdzieś w siebie wchłaniamy i przetrzymujemy. Innym wyrażeniem, które często w ten sposób nazywamy, to jest to, że jesteśmy przewrażliwieni, że my jesteśmy tak nadwrażliwymi osobami, że właśnie wchłoniemy wszystkich innych ludzi emocje. I powiem ci dzisiaj, że to nie jest problem z przewrażliwieniem. Natomiast to jest problem ze słabymi granicami emocjonalnymi. Bo wyobraź sobie, że jesteś domem. Że jesteś domem, który ma i frontowe drzwi, i tylne drzwi. I te drzwi są ciągle otwarte. Czyli de facto każdy może sobie przyjść, zrobić co chce w twoim domu, na twoim terytorium, w twojej przestrzeni i wyjść. Czyli, albo zostać na dłużej. Czyli bardzo mocno zadziałać i wpłynąć na ciebie. Bardzo mocno zadziałać na ten dom i to, w jakim on jest stanie i co się w nim dzieje i co się z nim stanie. Dlatego dzisiaj nie będziemy budować muru i fosy obronnej wokół tego domu, ale nauczymy się poprzez 2 punkty, które mam do przekazania, tego, jak zamykać te drzwi dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz. To nie oznacza, że zamykamy je na wszystkie spusty, zapominamy, gubimy klucze, wyrzucamy je gdzieś i tak sobie żyjemy. Nie, ale tak jak w każdym domu, no czasami te drzwi pozostają otwarte, kiedy sobie tego życzysz, a czasami je zamykasz. I właśnie tutaj leży ten cały sęk i to tutaj znajduje się punkt ciężkości całego tego tematu. No to co, zabieramy się. Mam do powiedzenia 2 punkty i takie właśnie są. Punkt numer 1. Praktyka rozróżniania. Czy to na pewno jest moje? Bardzo często wtedy, kiedy właśnie gdzieś czujemy, że to, co czują, robią, decydują inni ludzie, gdzieś nas przytłacza i ma na nas gigantyczny wpływ, polega na tym, że nie ma tego rozróżnienia. Że w pewnym sensie gdzieś się zlewamy, tak zlepiamy, splatamy z innymi ludźmi w momencie, kiedy dobrze by było mieć zróżnicowanie wobec nich. Czyli tu jestem ja, a tu jest ona. Ta moja przyjaciółka na przykład, tak? Która zyskuje na humorze i samopoczuciu w spotkaniu ze mną, a ja tracę. Więc musimy sobie zadać pytanie, uświadomić, że okej, ja teraz czuję jakiś lęk, ale czy to jest moje? Czy to jest moje? Tworzymy taki raport pogodowy na zasadzie jest jakaś pogoda wewnątrz i jest jakaś pogoda na zewnątrz. I my musimy sobie rozróżnić, które jest czyje i gdzie się co dzieje. Dlatego, że wewnątrz bardzo możliwe, że świeci słońce, a pada tylko i wyłącznie na wewnątrz, powiedziałam, tak? Nie pamiętam. Wewnątrz, a pada na zewnątrz. I to jest super kluczowe rozróżnienie. Musimy się różnić od innych ludzi. Pamiętaj, zdrowe relacje to jest optymalny dystans, a nie optymalne splecenie. Nie. Optymalny dystans. I bardzo możliwe, że dlatego, że jesteś zalewana emocjonalnie przez stany i to, co się dzieje z innymi ludźmi, dlatego, że gdzieś tego optymalnego dystansu brakuje. Pytanie, czy to jest moje? Czy to, co teraz poczułam? Bo minuty temu czułam się inaczej. Czy to jest moje? I to może prowadzić do bardzo, bardzo pomocnych zakotwiczeń i stwierdzeń, które muszą paść w twojej głowie. Mogą paść na głos, jeżeli jesteś w stanie sobie na to pozwolić w takiej rozmowie, ale albo gdzieś
na chwilkę się na boczek udać i sobie to powiedzieć, ale musi paść w coś w stylu: okej, mam wrażenie, że czuję lęk. To, co czuję, to nie jest mój lęk. To jest lęk Kasi, Masi, Marysi czy kogoś tam, który ona przyniosła tutaj ze sobą. To nie jest mój lęk. I to jest pierwszy krok. To jest takie uświadomienie sobie, że między mną a drugą osobą istnieje granica. I to jest pierwsze, tak? Pierwsza świadomość, która też jest praktyką. Bo bardzo często, kiedy następuje to zalanie emocjonalne, polega to na tym, że my w ogóle nad tym się nie zastanawiamy. Czyli nie zastanawiam się, czyj to w ogóle jest lęk. To ona to wniosła, bo przed minutą tak się nie czułam, tylko idziemy w ten lęk. Czyli ojej, no faktycznie w dzisiejszych czasach bardzo trudną pracę, no tak, ona ma rację i idziemy w to. Chodzi o to, żeby nie iść w to. Oczywiście jesteśmy przy tej osobie, darujemy jej empatię, wysłuchamy ją, tak? Zrobimy jej herbatę bardzo pyszną. Wszystko jest. To nie jest tak, że porzucamy przyjaciela w potrzebie. Ale tworzymy zdrowy, podkreślam zdrowy, optymalny dystans. I tutaj już sam w sobie ten punkt może być bardzo trudny, dlatego że jeżeli gdzieś obserwujesz w sobie to zalewanie emocjami innych ludzi, to chłonięcie jak gąbka, to rozróżnienie siebie od innych może ci się wydawać czymś bardzo negatywnym, żeby nie powiedzieć karygodnym, że to co, ja mam się gdzieś tutaj dystansować od moich przyjaciół i rodziny? No nie o to chodzi, ale faktycznie być może usłyszenie o tym po prostu na jakimś filmie to jest za mało. Jeżeli potrzebujesz o tym porozmawiać, zapraszam na konsultację 1 na 1, bo no może wymaga to głębszego zajęcia się tym tematem. Przy okazji w ogóle daj sobie spokój, to jest także newsletter, a nie tylko kanał na YouTubie. Jeżeli jeszcze o tym nie wiesz i się nie zapisałaś lub nie zapisałeś, zapraszam serdecznie. A my przechodzimy do punktu drugiego. Budowanie granic. Moja energia należy do mnie. Kiedy już potrafisz rozróżnić, w ogóle wyjść z tego splecenia i rozróżnić siebie od osoby, z którą rozmawiasz, potrzebujemy różnych strategii i praktyk w trakcie przebywania w tym środowisku, które na przykład ciebie, nie wiem, wzbudza w tobie lęk, złość, cokolwiek innego, oraz po. I pierwszą rzeczą tak naprawdę już był ten pierwszy punkt, czyli czy to jest na pewno moje, to już jest praktyka na zasadzie stop, nie jadę dalej, zatrzymuję się i orientuję się, gdzie jestem. Zerkam na mapę, inaczej rzecz biorąc. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast drugą rzeczą sięgniemy tutaj po taki klasyczną praktykę regulacji emocji, czyli musimy mieć ciągle baczenie tego, co się ze mną dzieje. Czyli nie wchodzimy w tą historię i staramy się ratować drugą osobę, gasić jej pożar, tak? Tylko co się dzieje ze mną? Czy to jest moje? I oczywiście pomagamy sobie ustabilizować nasze emocje. Jedną z takich podstawowych technik jest ugruntowanie, czyli albo szukamy pewnej kotwicy i to będzie do tego służyło, bardzo pomocne jest ciało, czyli jest to albo poprzez oddech, czyli to nie jest moje, ten lęk, który czuję, to jest jej lęk, bo ona właśnie straciła pracę, to nie jest mój lęk. Wezmę sobie 5 głębokich oddechów. Albo dosłownie wyjdę na chwilę i nie wiem, umyję ręce w ciepłej albo bardzo zimnej wodzie. Czyli wszystko, co jest sensoryczne, tak? Poprosimy nasze ciało, żeby nam pomogło. Albo nazwę 5 rzeczy, które wokół mnie się znajdują, czyli schodzę z tych wielkich burzy emocjonalnej do tu i teraz. Albo poczuję swoje stopy, jak dotykają ziemi, jak są w moich kapciach, wygodne lub niewygodne, ale gdzieś schodzimy mocno na ziemię, czujemy, gdzie siedzimy, czujemy, że tu jest jakiś piesek, tak, on jest, czasami dostaję pytania, a gdzie pieseł? On zawsze jest. On jest tutaj, pokaż, jeszcze troszkę, tu. Ona jest pierwsza, tak, do nagrań, ona jest pierwsza, ja dopiero przychodzę jako druga, to jest gwiazda.
I właśnie takie na przykład, tak sensoryczne, pogłaszczę psa, napiję się zimnej, gorącej wody, zrobię coś, trochę się poruszam. To jest coś, co nas wybija z tego takiego laserowego skupienia i bycia w tych emocjach czyichś. Po pierwsze zdajemy sobie sprawę, że to nie jest moje, po drugie ugruntowuje się w sobie. Ale to jest, wszystko działa wtedy, kiedy jesteśmy już w tej wymianie, nie? Na bieżąco. Ale to nie koniec, bo emocje nie przechodzą nam pstryk, dlatego, bo powiedziałam, żeby mi złość przeszła, to już ona przez sobie poszła, spakowała walizki i poszła. Tak to się nie dzieje. Natomiast potrzebujemy jeszcze czegoś po, czyli po spotkaniu, po takiej wymianie, po przyjściu z pracy. No i tutaj potrzebujemy jakiejkolwiek praktyki oczyszczającej nas z tych emocji, czyli nazwijmy to rytuał przejścia. Musimy mieć tu taką fazę przejściową pomiędzy tym spotkaniem, pracą, nie wiem, płaczem drugiej osoby i załamaniem, bo straciła pracę, a tym, że jestem już w domu i idę sobie posprzątać mój pokój albo idę nakarmić pieska. Ta forma przejściowa to taka faza, w której oczyścimy się, przynajmniej częściowo, tak? To nie musi być przecież pedantyczne czyszczenie siebie, tylko takie częściowe zrzucenie z siebie i bardzo symboliczne przeżyć nieswoich. Czyli może to być dosłowny prysznic, to jest fantastyczna metoda. Woda w ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym narzędziem do pracy nad swoimi emocjami. Zauważ, jak się czujesz, kiedy weźmiesz prysznic, przed a po. Zauważ, jak wiele ciekawych pomysłów przychodzi pod prysznicem do głowy, jeżeli chodzi o kreatywność. To jest naprawdę bardzo ważne i sensorycznie, i umysłowo, ale i też symbolicznie. Dosłownie zmywasz z siebie te emocje, które nie są twoje. To może być przebranie się w inne ubrania, tak, niż te, które byłaś w pracy, czy na jakimś spotkaniu. To może być, jeżeli nie prysznic, no to jakiekolwiek wypicie czegoś, umycie rąk, posiedzenie, chwilę posiedzę, albo wręcz przeciwnie, pójdę sobie na spacer 5-minutowy, wcześniej wysiądę na wcześniejszym przystanku, żeby nie wchodzić już od razu z tą energią do domu, tylko wcześniejszy przystanek jest 10 minut przed domem. Przez te 10 minut będę sobie się ugruntowywać i zrzucać z siebie te emocje, które nie są moje. Dopiero po takim oczyszczeniu wchodzimy w nasz świat, w nasze życie, nasze relacje czy zajęcia. Czyli na zasadzie dalej czytamy tą książkę, ale jest to już nowy rozdział. Tamten zamykamy, otwieramy nowy rozdział. Daj mi znać w komentarzu, w jakich relacjach, w jakich sytuacjach jest tak, że czujesz się jak gąbka, która chłonie czyjeś emocje. Kiedy to następuje? To już będzie taki pierwszy krok, żeby sobie w ogóle uświadomić, że tak faktycznie to ma miejsce, a nie, że zastanawiasz się, co ze mną jest nie tak, czemu ja czuję jakiś lęk, czemu czuję jakąś złość. No właśnie temu, bo ktoś ją przyniósł, a ty ją wzięłaś. Każdy komentarz, kliknijcie subskrypcja itp. Tutaj, że każde kliknięcie, cokolwiek zrobisz na tym kanale, to będzie pomocne. To będzie wsparcie mnie i tego, co robię, za co ci z góry bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkim osobom wspierającym mnie poprzez inne platformy. Wielkie, wielkie dzięki. Bardzo jest mi niesłychanie miło uzyskiwać taką życzliwość, która płynie od was. Jeżeli ten film lub jakikolwiek na tym kanale gdzieś ci się przydał, uważasz go za wartościowy i masz ochotę podłączyć się pod to wsparcie, zapraszam. I z góry bardzo dziękuję. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.